Avro Lancaster jest jednym z najbardziej wyróżniających się ciężkich bombowców II wojny światowej, znanym ze swojej niezwykłej roli w zwycięstwie aliantów. Samolot wyłonił się z pilnej potrzeby posiadania potężnego bombowca, który mógłby przewyższyć ograniczenia swoich poprzedników. Nie tylko odegrał kluczową rolę w różnych krytycznych misjach, ale stał się również synonimem alianckiej kampanii bombardowań nazistowskich Niemiec. Lancaster należał do najlepszych ciężkich bombowców użytych w działaniach podczas II wojny światowej. Statystyka opłacalności użycia Lancastera była w ocenie fachowców wręcz doskonała, bo na każdy stracony samolot przypadało 132 tony zrzuconych bomb, a na przykład w przypadku Halifaxa to 86 ton. Pobił on też swoisty rekord, z niego bowiem zrzucono najcięższą bombę konwencjonalną z okresu II wojny światowej, zwaną Grand Slam, o masie 9988 kg. Ten doskonały samolot zapisał także chlubne karty w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Latali na nim piloci z dywizjonu 300 od lutego 1944 roku aż do jego rozwiązania. Polskie siły powietrzne były nielicznymi, poza brytyjskimi użytkującymi ten samolot, co świadczyło o wysokiej ocenie polskiego personelu latającego. Historia samolotu Avro Lancaster od jego koncepcyjnych początków do stania się trzonem dowództwa bombowców RAF to opowieść o innowacji, determinacji i szybkiej adaptacji do wymagań lotnictwa wojennego. Ta opowieść zaczyna się na początku II wojny światowej, pośród pilnej potrzeby samolotu zdolnego do zadania decydującego ciosu państwom osi. Historii Avro Lancastera nie można opowiedzieć bez wcześniejszego uznania wyzwań, z jakimi mierzył się jego poprzednik Avro Manchester. Manchester, mimo ambitnego projektu, cierpiał na znaczne wady z powodu zawodnych silników Vulture, co doprowadziło do licznych awarii operacyjnych. Te niedociągnięcia uwypukliły potrzebę zbudowania nowego typu ciężkiego bombowca, takiego, który mógłby sprostać, a nawet przewyższyć wymagania misji bombardowania dalekiego zasięgu. Roy Chadwick, główny projektant Avro, znalazł się w centrum uwagi i odegrał kluczową rolę w ewolucji Lancastera. Opierając się na projekcie Manchesteru, Chadwick zaproponował radykalną zmianę, decydując się na zastąpienie problematycznych silników Vulture 4 bardziej niezawodnymi i mocnymi silnikami Rolls-Royce Merlin. Ta decyzja oznaczała znaczący punkt zwrotny w projekcie. Silnik Merlin, znany ze swoich osiągów w myśliwcach Spitfire i Hurricane, zapewniał wyższą prędkość, wysokość i ładowność, co było kluczowe dla powodzenia misji bombardowania Europy. Pracując niestrudzenie, Chadwick i jego zespół wprowadzili kilka modyfikacji do płatowca samolotu Avro Manchester, aby dopasować dodatkowe silniki i dostosować go do zwiększonego ładunku. Wydłużono rozpiętość skrzydeł, aby zapewnić niezbędną siłę nośną dla cięższych ładunków i zmodyfikowali kadłub, aby mógł przenosić szerszy wachlarz uzbrojenia i bomb. Rozwój Lancastera był wyścigiem z czasem, ponieważ zespół Avro dostrzegł pilną potrzebę zbudowania najlepszego bombowca, jaki mógłby stawić czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony państw osi. Ich wysiłki doprowadziły do dziewiczego lotu Lancastera w styczniu 1941 roku, co zapoczątkowało nową erę w wojnie powietrznej. Lancaster szybko pokazał swoją wartość, prezentując niezrównane możliwości pod względem zasięgu, ładowności i wszechstronności. Szybki rozwój i wdrożenie Lancastera odegrały kluczową rolę w podniesieniu morale Bomber Command RAF. Sukces samolotu był świadectwem pomysłowości projektantów i odporności brytyjskiej inżynierii w czasach znacznych przeciwności.
Lancaster nie ewoluował tylko z niedociągnięć Manchesteru, ale wzniósł się ponad nie, stając się symbolem nadziei i siły dla sił alianckich. Kluczowym elementem wyjątkowych osiągów Lancastera były 4 silniki Rolls-Royce Merlin. Te potężne silniki napędowe zapewniały Lancasterowi niezrównaną prędkość i możliwości wysokościowe w tamtych czasach, pozwalając mu unikać obrony wroga z względną łatwością. Silniki Merlin były znane ze swojej niezawodności, co stanowiło jaskrawy kontrast z problematycznymi silnikami wcześniejszych bombowców. Ta niezawodność w połączeniu z ich mocą umożliwiała Lancasterowi przenoszenie znacznych ładunków na duże odległości, co było krytycznym wymogiem dla strategicznych kampanii bombardowań nad okupowaną przez nazistów Europą. Komora bombowa Lancastera wyróżniała się wszechstronnością i pojemnością, niespotykaną w żadnym innym bombowcu tamtych czasów. Samolot mógł przenosić szeroką gamę amunicji, od standardowych bomb wybuchowych po specjalistyczną amunicję, taką jak Grand Slam, największą konwencjonalną bombę używaną podczas wojny. Ta zdolność adaptacji uczyniła Lancastera kluczowym atutem w przypadku wielu misji, w tym precyzyjnych nalotów bombowych na określone, ufortyfikowane struktury wroga. Innowacyjna konstrukcja komory bombowej umożliwiała szybkie modyfikacje, umożliwiając załogom wyposażenie Lancastera w odpowiednią broń w miarę rozwoju wymagań misji. Lancaster szczycił się również znaczącymi innowacjami w uzbrojeniu obronnym, wyposażonym w wiele wieżyczek karabinów maszynowych, w tym charakterystyczną wieżyczkę ogonową, zapewniającą potężną ochronę przed wrogimi myśliwcami. Rozległe testy i rozwój ukształtowały rozmieszczenie i konstrukcję tych wieżyczek, maksymalizując zasięg i skuteczność zdolności obronnych Lancastera. Ta staranna konstrukcja pozwoliła Lancasterowi skutecznie bronić się na wrogim niebie, chroniąc załogę i ładunek podczas niebezpiecznych misji głęboko na terytorium wroga. Awionika i systemy nawigacyjne Lancastera, wykorzystujące zaawansowane technologie, wyprzedzały swoje czasy i zwiększały jego skuteczność operacyjną. Obejmowały one zaawansowane systemy do celowania bombami i pomoce nawigacyjne, niezbędne do powodzenia nocnych nalotów bombowych. Zdolność Lancastera do precyzyjnego dostarczania ładunków pod osłoną ciemności świadczyła o pomysłowości jego projektantów i zaawansowanej technologii, którą stosowali. Co więcej, konstrukcja Lancastera priorytetowo traktowała bezpieczeństwo i wygodę załogi w stopniu niespotykanym w bombowcach tamtej epoki. Rozumiejąc wyzwania związane z misjami bombardowania dalekiego zasięgu, projektanci uwzględnili funkcje mające na celu poprawę warunków pracy załogi, utrzymując w ten sposób jej wydajność i morale przez dłuższy czas. Avro Lancaster, bastion alianckiej siły powietrznej podczas II wojny światowej, odegrał główną rolę w kilku kluczowych misjach, które nie tylko zademonstrowały jego wyjątkowe możliwości, ale także znacząco wpłynęły na przebieg konfliktu. Misje te, charakteryzujące się śmiałością, precyzją i strategicznym znaczeniem, podkreślają niezatarty ślad Lancastera w historii lotnictwa wojskowego. Operacja Chastis, szerzej znana jako Dumbusters Raid, jest jedną z najbardziej kultowych misji, w których brał udział Lancaster. W nocy z 16 na 17 maja 1943 roku ta odważna operacja miała na celu zniszczenie potężnych zapór w zagłębiu Rury w Niemczech. Celem misji było przerwanie zapór i zakłócenie niemieckiej produkcji przemysłowej poprzez odcięcie dostaw wody do kluczowych fabryk.
Zmodyfikowane do przenoszenia rewolucyjnej odbijającej się bomby, zaprojektowanej przez Barnesa Wallisa, Lancastery latały na ekstremalnie niskich wysokościach, aby zrzucać ładunki z precyzją. Pomimo silnej obrony i trudnych warunków lotu, nalotowi udało się przerwać zapory Möhne i Ederse, co doprowadziło do rozległych powodzi i znacznych szkód dla niemieckiego wysiłku wojennego. Odwaga załóg i techniczne umiejętności Lancastera spotkały się z powszechnym uznaniem, zadając Niemcom znaczący cios psychologiczny i materialny. Operacja Hydra, kolejna krytyczna misja, miała miejsce w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. Celem był atak na niemiecki ośrodek badawczy broni rakietowej w Peenemünde nad wybrzeżem Bałtyku. Misja miała na celu zakłócenie rozwoju i produkcji latających bomb V1 i rakiet V2, stanowiących poważne zagrożenie dla miast alianckich. Lancaster wraz z innymi bombowcami przeprowadził skrupulatnie zaplanowany atak, poważnie uszkadzając ośrodek i opóźniając niemiecki program broni V. Ta misja podkreśliła zdolność Lancastera do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na silnie bronione cele, co wniosło znaczący wkład w wysiłki aliantów mające na celu zneutralizowanie zagrożenia ze strony innowacyjnej broni rakietowej. Lancaster odegrał również kluczową rolę w zatopieniu niemieckiego pancernika Tirpitz, misji, która wyeliminowała poważne zagrożenie dla alianckich sił morskich. Tirpitz, siostrzany okręt niesławnego Bismarcka, był groźnym przeciwnikiem, który stanowił stałe zagrożenie dla żeglugi alianckiej na północnym Atlantyku. 12 listopada 1944 roku Lancastery z 617 Dywizjonu, uzbrojone w bomby Tallboy, przeprowadziły precyzyjny atak na Tirpitza, zakotwiczonego w norweskim fiordzie. Bomby przebiły pokład pancernika, powodując katastrofalne uszkodzenia i prowadząc do jego zatonięcia. Ta misja podkreśliła rolę Lancastera w wojnie morskiej, demonstrując jego zdolność do angażowania się i niszczenia cennych celów morskich. Poza tymi konkretnymi operacjami, Lancaster był koniem roboczym strategicznej kampanii bombardowań RAF, atakując niemieckie miasta w celu osłabienia potencjału przemysłowego i morale wroga. Miasta takie jak Hamburg, Drezno i Berlin były poddawane rozległym nalotom bombowym floty Lancasterów, powodując znaczne zniszczenia. Misje te były kontrowersyjne ze względu na wysokie straty cywilne i etyczne implikacje bombardowań obszarowych. Niemniej jednak były one krytycznym elementem strategii aliantów, mającej na celu osłabienie zdolności Niemiec do utrzymania wysiłku wojennego. Nowa wersja była niezwykłą adaptacją Lancastera i pojawiła się tuż po wojnie, demonstrując niezwykłą ewolucję od samolotu wojennego do roli pokojowej. Ta transformacja odzwierciedla pomysłowość i zdolność adaptacji brytyjskiego projektowania lotniczego, przekształcając jeden z najpotężniejszych bombowców II wojny światowej w cywilny i wojskowy samolot transportowy. Pod koniec wojny popyt na samoloty transportowe dalekiego zasięgu i dużej pojemności gwałtownie wzrósł, napędzany potrzebami zarówno cywilnych linii lotniczych w zakresie obsługi pasażerów, jak i sił zbrojnych w zakresie logistyki i transportu personelu. Rozpoznając potencjał przekształcania nadwyżkowych samolotów wojskowych w samoloty pasażerskie, Avro podjęło się opracowania Lancastriana poprzez modyfikację istniejącego bombowca Lancaster. Podstawowa zmiana polegała na usunięciu cech wojskowych Lancastera, w tym uzbrojenia i komory bombowej, zastępując je nową opływową sekcją kadłuba. Ta modyfikacja umożliwiła całkowicie zamkniętą ciśnieniową kabinę, która mogła pomieścić pasażerów lub ładunek w zależności od konfiguracji.
W rezultacie samolot, przy zachowaniu skrzydeł, usterzenia i silników Lancastera, prezentował nowy profil, odpowiedni do nieba w czasie pokoju. Lancastrian odbył swój inauguracyjny lot w 1945 roku, szybko wchodząc do służby zarówno w cywilnych liniach lotniczych, jak i w Royal Air Force. W celach cywilnych samolot mógł przewozić do 13 pasażerów na duże odległości, co czyniło go jednym z pierwszych graczy na rodzącym się powojennym rynku międzynarodowych podróży lotniczych. Jego wersja wojskowa była jednak skonfigurowana do transportu żołnierzy, VIP-ów i ładunków o znaczeniu krytycznym. Warto odnotować, że Lancastrian odegrał znaczącą rolę w wytyczaniu nowych tras i udowadnianiu wykonalności długodystansowych lotów, w tym trudnego przelotu przez północny Atlantyk, co jak na tamte czasy było nie lada wyczynem. Co więcej, Lancastrian nie był tylko środkiem tymczasowym, ale poligonem doświadczalnym innowacji. Był szeroko stosowany do testowania silników odrzutowych, przyczyniając się do rozwoju brytyjskich możliwości napędu odrzutowego. Te próby odegrały kluczową rolę w przejściu z napędu śmigłowego na napęd odrzutowy, czyniąc Lancastriana pomostem między dwiema erami lotnictwa. Pomimo swojego wkładu, kariera Lancastriana jako cywilnego samolotu pasażerskiego była stosunkowo krótka. Pojawienie się specjalnie zbudowanych samolotów komercyjnych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wygody pasażerów i wydajności, wkrótce przyćmiło przebudowane bombowce. Ponadto ograniczenia inherentne w dostosowywaniu projektu wojennego do użytku w czasie pokoju, takie jak poziom hałasu, ograniczona pojemność pasażerska i ogólna wydajność samolotu, doprowadziły do jego stopniowej wymiany. Podróż Avro Lancastera od dni świetności jako trzonu Bomber Command Royal Air Force podczas II wojny światowej do ostatecznego wycofania ze służby jest opowieścią ukształtowaną przez ewolucję lotnictwa wojskowego i zmieniające się potrzeby strategiczne powojennego świata. Wraz z zakończeniem wojny i zmianą krajobrazu stosunków międzynarodowych zmieniły się również wymagania dotyczące samolotów wojskowych, co doprowadziło do wycofania Lancastera na rzecz nowszych, bardziej zaawansowanych typów samolotów. Po II wojnie światowej Lancaster nadal pełnił różne funkcje. W tym patrole morskie, był samolotem poszukiwawczo-ratowniczym, a nawet stał się poligonem doświadczalnym dla nowych technologii lotniczych. Jednak szybki postęp w projektowaniu i technologii samolotów w trakcie i po wojnie sprawił, że Lancaster, podobnie jak wiele bombowców tłokowych swojej epoki, wkrótce został wyprzedzony przez powstającą generację szybszych, bardziej wydajnych samolotów odrzutowych. Wprowadzenie silników odrzutowych stanowiło znaczący krok naprzód w technologii lotniczej. Samoloty napędzane silnikami odrzutowymi charakteryzowały się większą prędkością, możliwościami wysokościowymi i zasięgiem operacyjnym w porównaniu do swoich odpowiedników napędzanych śmigłami. Ta zmiana w kierunku napędu odrzutowego nie była tylko kwestią osiągów, ale także doktryny strategicznej. W epoce zimnej wojny potrzebne były samoloty zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych na duże odległości, penetrujące głęboko terytorium wroga i unikające coraz bardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Konstruktorzy opracowali bombowce odrzutowe takie jak English Electric Canberra, a później Avro Vulcan, mając na uwadze te potrzeby, wyznaczając nową generację brytyjskiego lotnictwa wojskowego. Co więcej, strategiczna rola sił powietrznych ewoluowała. Punkt ciężkości przesunął się ze strategicznych kampanii bombardowań, które zdefiniowały służbę Lancastera w II wojnie światowej, na odstraszanie nuklearne i precyzyjne uderzenia, zadania, których starszy Lancaster nie był w stanie wykonać. Pomimo imponującej ładowności i zasięgu,
Lancaster nie mógł dorównać prędkości, wysokości i wszechstronności nowszych samolotów odrzutowych zaprojektowanych dla ery atomowej. Wycofanie Lancastera ze służby na pierwszej linii nie wynikało z żadnej pojedynczej wady w jego konstrukcji lub ograniczonych możliwości, ale z nieustannego postępu technologicznego i strategicznych zmian w lotnictwie wojskowym. W połowie lat 50. większość Lancasterów przeszła na emeryturę, aczkolwiek pojedyncze egzemplarze nadal pełniły drugoplanowe role w lotnictwie lub przez jakiś czas służyły w siłach powietrznych innych krajów.